Cześć, tutaj Łukasz z nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku po raz kolejny jeden z najsłynniejszych wraków Morza Czerwonego. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Salem Express. Tym razem pokonamy nieco inną trasę. No to zaczynamy. Tym razem, bo filmy z nurkowań we wnętrzu Salem Express możesz obejrzeć na naszym kanale, więc zostań do końca, bo jeszcze będzie o tym mowa. Po wskoczeniu do wody wystarczy zanurzyć głowę i przy dobrej widoczności z powierzchni widać zatopiony pod nami prom Salem Express. Widoczność na pierwszy rzut oka jest całkiem dobra, bo wrak jest dostrzegalny z powierzchni. Teraz jesteśmy na głębokości kilku metrów i zmierzamy w jego kierunku. Wrak leży na prawej burcie na głębokości około 32 metrów. Nurkowania w tym miejscu dostępne są już dla nurków poziomu podstawowego, ponieważ jego lewa burta znajduje się zaledwie na głębokości kilkunastu metrów. Cała nasza ekipa została podzielona na dwie grupy. Pierwszą stanowią płetwonurkowie z podstawowymi uprawnieniami, którzy mogą nurkować w wodach otwartych do głębokości 20 metrów. Oni, zgodnie z uprawnieniami, wraz z innym przewodnikiem udadzą się inną trasą. My, z grupą bardziej doświadczonych nurków, minimum poziomu zaawansowanego, czyli uprawnionych do głębokości 30 metrów, lewą burtą dostajemy się do jego wnętrza. W porównaniu do naszej ostatniej wizyty, widoczność wewnątrz wraku jest znacznie lepsza, co nas bardzo cieszy. Salem Express został zbudowany 60 lat temu, a zatonął 33 lata temu w grudniu 1991 roku. Początkowo prom należał do armatora francuskiego, później do duńskiego, a ostatecznie trafił do egipskich armatorów. Jego długość to 115 metrów, czyli jest dłuższy od standardowego boiska piłkarskiego o 10 metrów. Jego szerokość to niemal 18 metrów. Mając niemal 430 kabin pasażerskich, mógł zabrać na swój pokład ponad 1000 pasażerów, a do tego prawie 150 pojazdów. W ostatnią podróż Salem Express wyruszył właśnie do Safagi, a większość jego pasażerów stanowili pielgrzymi wracający z Mekki. Według różnych danych liczba pasażerów wynosiła od 578 do nawet 1600. Ogromne ilości bagaży mijanych przez nas w różnych miejscach promu przypominają o skali tej katastrofy morskiej. W tym miejscu zmieniamy kierunek i zawracając zanurzamy się głębiej na głębokość 30 metrów. Cofnijmy się do 1991 roku. Promem dowodził kapitan Hassan Moro, który bardzo dobrze znał okoliczne wody. Po gwałtownej zmianie pogody i warunków na morzu, kapitan, opierając się na swoim doświadczeniu, postanowił skorzystać ze skrótu i tym samym zaoszczędzić około 2 godzin podróży. Niestety, na skutek błędów w nawigacji, wytyczył niewłaściwy kurs, który spowodował, że tuż przed północą Salem Express uderzył w rafę i w ciągu 20 minut zatonął, zabierając na dno większość jego pasażerów. Ze względu na pogodę, dopiero 2 dni później rozpoczęła się 3-dniowa zorganizowana penetracja wraku, która doprowadziła do wydobycia 850 ciał. Oficjalne dane jednak mówią o 470 ofiarach. Zejście do najniższych pokładów zostało uznane za zbyt niebezpieczne, dlatego część ofiar pozostała we wraku na zawsze. Ze względu na ogrom tragedii oraz fakt, że we wraku pozostały zwłoki pasażerów, nurkowanie w tym miejscu należy do kontrowersyjnych. Część centrów nurkowych w Egipcie w ogóle nie chce prowadzić nurkowań w jego wnętrzu. Szczególnie dotyczy to ludzi, którzy sami brali udział w akcji wydobycia ciał. Salem Express stanowi zatem zbiorową mogiłę i ważne jest, aby przed zanurzeniem,
A zwłaszcza przed wpłynięciem do jego wnętrza przewodnicy nurkowi uświadomili nurkom historię tego miejsca oraz odpowiednio ich przygotowali, ponieważ wpływając do ładowni i widząc porozrzucane bagaże czy dziecięce zabawki, wielu uczestników relacjonowało, że doświadczyło bardzo silnych i mieszanych uczuć. Niektórzy z nich czuli przygnębienie, smutek, inni zarzekali się, że już nigdy nie wpłyną do wnętrza Salem Express. My tymczasem wypłynęliśmy z wnętrza i widzimy, jak wrak leży na dnie. Kawałki blachy, różne elementy wraku, w tym szalupy ratunkowe, to krajobraz dna obok Salem Express. Kontrastuje to z niezwykle pięknym kolorytem koralowców, dla których wrak stał się nowym domem. Zanim jednak obejrzymy dokładnie wrak z zewnątrz, wpłyniemy jeszcze do środka. I teraz zagadka dla Ciebie. Zgadnij i napisz w komentarzu, do jakiego pomieszczenia aktualnie wpływamy. Zaraz zobaczysz podpowiedź. Przyjrzyj się uważnie teraz, bo to jest ta podpowiedź. Zanim opuścimy to pomieszczenie, jeszcze raz rzucimy okiem i możemy płynąć dalej. Uwielbiamy nurkować, więc każde nasze zanurzenie dostarcza nam mnóstwo frajdy. Są jednak nurkowania, które zapadają w pamięci na dłużej. Niewątpliwie nurkowanie we wraku Salem Express jest jednym z nich. Niektóre obrazy nie wymagają komentarza. Stworzyłem ten film, aby oddać klimat całego nurkowania w różne zakamarki tego niezwykłego wraku z tragiczną historią w tle. Zamilknę więc, abyś i Ty mogła poczuć to samo. Obejrzyj jednak do końca, bo mam coś jeszcze dla Ciebie.
Pięknie. Przewodnik pokazuje latarką na rybę. Przyjrzyj się uważnie i daj znać w komentarzu, czy ją widzisz. Jedno życie się kończy, drugie zaczyna. Miejsce, które dla wielu istnień ludzkich stało się zbiorową mogiłą, jest obecnie schronieniem i domem dla wielu innych gatunków. Napisz koniecznie w komentarzu, co zrobiło na Tobie największe wrażenie, a jeżeli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał nurkowo.pl i zostaw łapkę w górę. I znów jesteśmy na poziomie lewej burty, czyli na głębokości około 12 metrów. Salem Express, mimo że pod wieloma względami to wyjątkowy wrak, to nie jest jedyny, który odwiedziliśmy w ostatnim czasie, więc spodziewaj się wkrótce kolejnych filmów na naszym kanale. Jeśli jednak nadal czujesz niedosyt w stosunku do tego niezwykłego wraku, to zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych filmów, których linki widzisz w tej chwili na ekranie. Każde z tych nurkowań było inne. Inny plan nurkowy, inna trasa, a czasem nawet inna widoczność. Jedno było wspólne. Niezwykłe doznania. I to za każdym razem. Dzięki, że obejrzałeś do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!